Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce. W dzisiejszym odcinku będę z Wami rozmawiać na temat seksu w USA. Jeśli jeszcze nie udało mi się Ciebie zgorszyć, to zapraszam Cię na odcinek. Polka w Ameryce. Wiecie, na moim kanale, jak mnie oglądacie, to już jesteście przyzwyczajeni do tego, że lubię łamać wszelkie konwenanse, że nie jestem poprawna politycznie i lubię po prostu rozmawiać na różne tematy z różnymi ludźmi i nie boję się wyrażać swojej opinii. Dlatego też stwierdziłam, czemu by nie porozmawiać o czymś tak podstawowym w życiu każdego człowieka, jak seks. Wy wszyscy jesteście tutaj, wszyscy jesteśmy na świecie w wyniku seksu. To jest coś absolutnie naturalnego i nie ma potrzeby robienia z tego tematu tabu. Troszkę chwilkę będzie słońce za mną, ale schodzę teraz, będę pod drzewami, ponieważ w tym momencie ja już nie mieszkam w Nowym Jorku, słuchajcie. Macie taki tutaj transport w czasie. Akurat przechodzę koło tam boiska, chłopaki sobie grają. Jestem pod moim niegdyś domem, w którym aktualnie spędzam mój jeszcze 2 dni. Pojutrze wylatuję stąd do nowego stanu, do nowego domu. Także ostatnia szansa na nagranie odcinka i zaczepiłam się o drzewa. Ostatnia szansa na nagranie odcinka i jest to właśnie odcinek o seksie. Także ten, kogo jeszcze nie zgorszyłam, to właśnie zapraszam serdecznie na ten odcinek. Spodziewam się, że osoby, które będą oglądały ten odcinek, to pewnie są na przykład albo osoby starsze z ciekawości, albo osoby młode, które się przeprowadzają do USA, albo po prostu taki typowy mam tutaj clickbait, czyli że chwytliwa nazwa odcinka i każdy kliknie. No i faktycznie o tym seksie w Stanach Zjednoczonych, o czym zdążyłam się nauczyć, co zdążyłam zaobserwować, to dzisiaj Wam to opowiem. Są to jakby moje doświadczenia, są to doświadczenia moich koleżanek, są to generalne takie doświadczenia, jak słyszę, właśnie Amerykanów, którzy dzielą się jakby ze mną tymi swoimi oczywiście historiami, to głównie kobiety, wiadomo, babki gadają, także miałam wystarczająco po prostu czasu i możliwości, żeby wyrobić sobie swoją własną opinię na ten temat. Wyciągnę zaraz swoją ściągę, bo oczywiście mam całą listę rzeczy, a Wam tutaj pokażę, gdzie będę szła na spacer. Tutaj jeszcze chłopaki trochę krzyczą, bo grają w koszykówkę. Przede wszystkim muszę zacząć od opowiadania o portalach randkowych, bo jest ich tutaj parę i się niektóre powtarzają z tymi, które są dostępne w Polsce. To jest XXI wiek, jeszcze do tego była pandemia, więc wiadomo, że przyjeżdżają na motorze po parku. Była pandemia, więc też dużo rzeczy w ogóle przeszło na ten tryb online, ale nawet przed pandemią, o jak daleko mam, super, nawet przed pandemią było tak, że już się korzystało z tych portali randkowych. Ja osobiście nigdy nie znalazłam, ani nawet nie próbowałam znaleźć partnera przez taki portal, bo albo jak zaczęły być popularne, to ja byłam w długoterminowym związku, a później było tak, że nie chciałam takiej płytkiej znajomości, bo niestety, ale na wielu z tych portali internetowych, na tych aplikacjach
Wiele z nich to jest kwestia tylko jednej nocki. Tak jak na przykład Tinder jest najbardziej taki charakterystyczny, że dosłownie tylko w tym celu chyba ludzie się tam często spotykają. Na pewno są też oczywiście pary, które są zakochane, szczęśliwe, które odnalazły się na Tinderze. Natomiast nie jest to standard. Standardem jest to, że niestety w innych celach się korzysta z tej aplikacji. I kolejną taką aplikacją jest Hinge. Mamy też eHarmony, mamy OkCupid i mamy Bumble. Wiem, że na Bumble można też znaleźć na przykład kolegę, koleżankę, na przykład tej samej płci też, że dziewczyna szuka na przykład koleżanki dziewczyny. Ostatnio jedna dziewczyna mi powiedziała, że znalazła właśnie koleżankę na Bumble. Ja myślałam, że jest lesbijką i zapytałam, o, to jesteś lesbijką. Ona mówi, że nie, że da się znaleźć też koleżanki, także też się da. Jeśli chodzi o seks w USA, to jest duże takie wyzwolenie, w sensie jest o wiele, przynajmniej w Nowym Jorku, bo teraz jak się będę wyprowadzać, to zobaczę, jak jest w innym stanie. Ale w Nowym Jorku jest tak, zauważam, że ludzie mogą być kim chcą, mogą się ubierać jak chcą, mogą być z kim chcą i nikomu do tego. Także oni niby uważają, że my Europejczycy jesteśmy tacy trochę tacy kinky. Słowo kinky to jest dobre słowo, które nie ma chyba dobrego tłumaczenia na angielski, na polski. Że lubimy jakieś takie, kurde, nawet nie wiem jak wytłumaczyć kinky. Czekajcie, stanę sobie tak, żebyście mogli sobie Bronx w tyle oglądać, a ja pomyślę, jak wytłumaczyć kinky. Kinky, czyli taki, który ma jakieś takie zwariowane pomysły, jakiś taki niezboczony, ale taki, który lubi eksperymentować w łóżku, który lubi, nie wiem, zabawki używać, robić roleplay, czyli tam grać inne postacie w łóżku. To oni tak właśnie myślą o Europejczykach, że my tacy jesteśmy, podczas gdy w moich oczach to zdecydowanie Amerykanie są bardziej tacy seksualni, tacy podatni jakby na tego typu różne przygody i próbowanie nowych rzeczy i wymyślanie też nowych jakichś aktów łóżkowych. W ich oczach po prostu my Europejczycy tacy jesteśmy, więc co zrobić? Nie będę się z nimi tutaj kłócić, kto jest bardziej zwariowany w łóżku. Kolejny temat, który mam na liście, to rozwięzłość. Nie wiem, czy to jest kwestia czasów, w których żyjemy, czy właśnie dostępu do tych wszystkich aplikacji, ale fakt jest taki, że jest bardzo dużo tak zwanych one night stand, czyli jedna noc spędzona z kimś, szybkie przespanie się i tyle poznajomości. To jest strasznie, dla mnie to jest niezrozumiałe i nigdy czegoś takiego nie praktykowałam w życiu. Natomiast tutaj to jest bardzo popularna forma spędzania czasu. Co więcej, mam koleżanki, które na przykład Amerykanki, które lubią, jak facet je zabiera na kolację, bo czasem nawet wyciągnie cię tylko facet na przykład na kawę, żeby zobaczyć, na pierwszą randkę, żeby zobaczyć, czy jest sens płacić za kolację takiej dziewczynie. Bo wiecie, Nowy Jork jest bardzo drogi, więc jak jest zainteresowanie po kawiarni, to ewentualnie postawi wtedy kolację. I często miałam takie rozmowy, może nie często, ze 2 razy trafiły mi się takie rozmowy z dziewczynami, które czuły się wręcz zobligowane, żeby pójść do łóżka z facetem po tym, jak je wyciągną na jedną kolację, bo nie wyciągną je do kawiarni. Więc też się tak jakby słyszałam o takich rzeczach, bo ponoć to też nie jest bardzo popularne, żeby od razu wyciągać na kolację. Inaczej się randkowało w Polsce, to prawda. Poza tym jest też taka rozmowa, którą facet musi przeprowadzić z kobietą. Oboje muszą ją przeprowadzić. I to jest rozmowa na temat Are we exclusive? Exclusive to znaczy na wyłączność. Czyli oni tutaj normalnie mają rozmowę na ten temat, czy jak już się spotykamy przez jakiś czas i już ze sobą sypiamy, nie wiem, 2 miesiące, to czy nie jest czas na to, żebyśmy przestali sypiać z innymi ludźmi i żebyśmy tylko ze sobą chodzili, tak jakby,
Czyli w momencie, kiedy zaczynasz sypiać z jedną osobą, ten twój partner czy ty dalej sypiacie z inną osobą, dopóki nie ma tej rozmowy. Jest to taka przyjęta norma społeczna, że wszyscy mają więcej niż jednego partnera. I do momentu, kiedy nie stwierdzicie, dobra, ta osoba mi się najbardziej podoba, w tą osobę chcę zainwestować najwięcej czasu, z tą osobą chcę, żeby była moją dziewczyną czy chłopakiem, to właśnie jest ta rozmowa o byciu exclusive. I ja Wam z własnego doświadczenia powiem, że mi się to przytrafiło, może nie konkretnie exclusive, chociaż to była trochę taka rozmowa, że jesteśmy exclusive, ale spotykałam się z Joeyem na samym początku. Drugi tydzień bodajże spotykania się z Joeyem, to jest mój obecny mąż, Joey, Amerykanin właśnie. I, o Boże, znowu te schody, pokażę Wam, bo to jest zawsze katorga. Zobaczcie, ile schodów mnie czeka. Dobra, idę do góry w takim razie. No i byłam z Joeyem już w związku przez właśnie jakieś 2 tygodnie. I on mi się przyznał, że idzie na inną randkę i poszedł na inną randkę. I na tej innej randce później mi się przyznał, że całował się z tą dziewczyną. I wiecie, że mnie to jakoś tak nie zabolało, w sensie wiedziałam, że żyję w tym systemie, że tutaj jest to normalne, że ja nie mam ochoty spotykać się jakby z nikim innym, ale to dopiero początek, 2 tygodnie znajomości, czemu nie? Niech sobie chodzi i próbuje inne dziewczyny. Lepszej ode mnie i tak nie znajdzie. No, także tak się na tym się skończyło, że po tej jednej randce, jak ją pocałował, to powiedział jej, że jednak nie i został ze mną i wtedy właśnie jak mi mówił o tym, że ta dziewczyna była, ją pocałował, to mi powiedział, że chciałby być tylko ze mną chodzić, się tylko ze mną spotykać. Także odbyliśmy tą rozmowę. O Boże, zmęczyłam się. Pozwoliłam mu się wyszaleć. Tyle przeszłam. Pozwoliłam mu się wyszaleć z jedną dziewczyną. Starczy. Co dalej mam na liście? Tak, także ten seks generalnie właśnie jest lekko tak traktowany. Nie jest w ogóle taką kwestią intymności ani dania z siebie czegoś cennego. Ja miałam zawsze inne trochę podejście do seksu. Dla mnie to jest, no od tak tego się nie robi, no w moich oczach. Ale nie jestem Amerykanką i jestem też trochę starsza. Dobra, udało mi się wejść do góry. Jestem z siebie dumna. Lecę dalej z listą. O, situationship to jest kolejne takie nowe słówko, które zostało wytworzone przez obecne czasy, w jakich żyjemy. Była konieczność stworzenia takiego słowa i oznacza to, że sytuacja w Twoim związku, w Twojej relacji z partnerem nie jest oczywista, że to jest jakaś sytuacja, ale nie zostało to nazwane i tak naprawdę sypiacie z innymi osobami i tak naprawdę nikt się nie chce w pełni zaangażować i tak naprawdę nie wiadomo o co chodzi, ktoś kogoś wykorzystuje, ktoś się zakochuje, ktoś inny ma 4 laski na boku, także to się nazywa właśnie situationship, kiedy nie wiadomo co to jest jakaś sytuacja, nie relationship, tylko situationship. I niestety, ale dużo kobiet idzie na coś takiego po prostu. Friends with benefits to też jest taki nowy wytwór dzisiejszych czasów, czyli po prostu znajomi, którzy od czasu do czasu się ze sobą spotykają tylko i wyłącznie na seks. Kolejna rzecz, którą mam na liście, to żeby wspomnieć Wam, że jest grupa na Facebooku. Nie zapisałam sobie jej nazwy, ale gdzieś usłyszałam, że jest grupa na Facebooku, gdzie jest 8000 ludzi w Nowym Jorku zapisanych, z samego Nowego Jorku i wymieniają się informacjami na temat eksów, czyli wymieniają się babki informacjami, czy faceci, na temat tych osób, z którymi mieli do czynienia. Ktoś na przykład zapyta w tej grupie: ej, znacie Kevina Smitha, bo zaprosił mnie na randkę. Ty nie idź tam, ale mnie wykorzystał, dał mi STD. A właśnie, kolejny punkt, najważniejszy chyba punkt tego odcinka. Przez to, że Amerykanie są tacy rozwiąźli, przez to, że w dzisiejszych czasach
ten seks jest tak byle jak traktowany od tak. Bo też zwróćcie uwagę nawet na to, że jak psuje się komuś, nie wiem, telefon, czy zegarek, czy taka jakaś mniejsza rzecz, jakiś mikser czy coś, to tych rzeczy się już nie zabiera jakby do naprawy, tylko się wymienia na nowe. Żyjemy w takich czasach też, że się po prostu nie pracuje nad czymś, co wymaga pracy, tylko łatwiej i szybciej zmienić po prostu na nowy egzemplarz. Więc tak niestety również bywa, jeśli chodzi o po prostu związki, że jak coś się nie układa, to po prostu łatwiej czasem zerwać i znaleźć sobie po prostu kolejną, bo na markecie po prostu sercowym, bo na rynku jest pełno kobiet, prawda? Jest pełno kobiet na rynku, także możesz sobie wybierać, kogo tylko chcesz. I te choroby właśnie, choroby weneryczne, to jest ten ważny punkt, bardzo istotny punkt, jeśli chodzi o życie w USA i uprawianie seksu w tym miejscu, bo wiem, że w jakimś tam stopniu prezerwatywy zapobiegają przenoszeniu chorób, ale to też na pewno nie jest na 100%. Natomiast właśnie ten odsetek osób chorych w USA na jakieś choroby weneryczne jest bardzo, bardzo wysoki. Ja mam tutaj kilka statystyk napisanych, różnych. Chciałam przejść przez ulicę, ale facet mi się tu zatrzymał, tu przejdę. Ktoś mi w ogóle napisał, ktoś mi napisał, jak tylko wrzuciłam na story na Instagramie, że będę robiła odcinek o seksie, to mi jedna dziewczyna napisała, żeby napisać, że na Williamsburgu jest ponoć największy odsetek ludzi z STD, czyli z tymi chorobami wenerycznymi, versus w reszcie kraju i że antybiotyki na rzeżączkę i chlamydię przestają już działać, ponieważ się organizm uodparnia, tyle ludzie biorą tych antybiotyków. 7 z 10 stanów, które mają największe właśnie statystyki, najwięcej mają tych osób per capita z chorobami wenerycznymi, znajdują się na południu. Pierwszym takim stanem z największą ilością osób z chorobami wenerycznymi jest Mississippi. Nowy Jork znajduje się na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o liczbę ludzi z HIV, z AIDS. Także to też jest ciekawe. Południowe Stany są właśnie najbardziej uderzone przez chlamydię i rzeżączkę. Vermont ma najniższą z kolei liczbę osób z chorobami wenerycznymi per capita. Także jak chcecie uprawiać bezpieczny seks, to zapraszam do Vermont, ale też pamiętajcie zawsze, żeby użyć tego kondoma jednak. Chociaż też aborcje to też jedna kwestia tutaj, ale to do tego zaraz dojdę. Tutaj mi nazwali różne rodzaje tych STDs. Może właśnie STD to taka generalna choroba weneryczna, a tutaj mam rozpisane, jakie są różne rodzaje, jakiś syfilis, jakieś HPV, chlamydia właśnie, rzeżączka. Największym stanem, w którym jest największa ilość zgłoszonych przypadków chorób wenerycznych, jest Kalifornia. Natomiast musimy pamiętać, że Kalifornia ma ponad 50 milionów ludzi, ale per capita pierwsze miejsce to Mississippi, tak? I generalnie to 7 z tych 10 stanów to są stany południowe, czyli te stany, w którym de facto jest słabsza edukacja, mniej miast, mniej ludzi właśnie z wyższym wykształceniem, jakby ta wiedza jest też niższa. To są te stany, w których w cudzysłowie żartuje się, że się ze swojego kuzyna wychodzi, tak? To jest właśnie taki klimat. Najwięcej przypadków właśnie per capita Mississippi na pierwszym miejscu, na drugim miejscu Louisiana, później Georgia i na czwartym miejscu Nowy Jork. Czyli Nowy Jork jest na miejscu czwartym z największą ilością chorób wenerycznych. Wow! No i później Maryland, Południowa Karolina i Floryda. No i właśnie też ostatnią taką rzeczą, o którą chcę wspomnieć, to te aborcje, bo były protesty w maju, w czerwcu zeszłego roku, jak się okazało, że to prawo aborcyjne, które tutaj istniało przez 50-60 lat, jest wycofywane systematycznie. Więc
często też zdarza się tak, często się tak zdarza. Koncept jest taki, że chcą odwołać jakby tą legalną aborcję, ponieważ mówią, że kobieta bierze sobie tabletkę przeciwporonną jako formę antykoncepcji, że po prostu tutaj te kobiety są tak rozwiązłe, że zachodzą tak w ciążę z obcym facetem i rano idą po tabletkę wczesnoporonną. Także takie są tutaj obawy, że to się dzieje z aborcjami, co jest oczywiście możliwe, w sensie jest to do zrobienia. Jeśli w stanie jest aborcja legalna, no to po prostu faktycznie idziesz do lekarza i bierzesz tabletkę i on cię nie pyta, czy to był one night stand, czy to był friends with benefits, czy to był situationship, czy to był relationship. Nie pyta, po prostu ci takie coś daje. Ale mi nie wydaje się, żeby to było też takie proste i takie perfidne. Nie sądzę, żeby inteligentna kobieta doprowadziła do takiej sytuacji, że tak zachodzi w ciążę i musi to jakoś szybko likwidować, abortować, bo no, mam nadzieję, że przynajmniej do takich sytuacji nie dochodzi, no ale też ciężko mi w tym momencie na ten temat się akurat wypowiadać. No dobra, to tyle w takim razie, jeśli chodzi o... Ale jeszcze jedną ciekawostkę dodam, taką trochę dirty, taką trochę, co mi się tak przypomniało, co sobie uświadomiłam. Bardzo dużo Amerykanów jest obrzezanych, więc tutaj wśród koleżanek, Amerykanek, jak rozmawiamy o tych sprawach właśnie, to usłyszałam, że dla nich to jest odkrycie, w sensie to jest takie wow, jeśli się okaże, że facet, z którym idą właśnie do łóżka, nie jest obrzezany. Nie, że jest obrzezany, tylko że nie jest obrzezany. Że dla nich to jest takie dziwne aż, że jak to, jak nie obrzezany? Także to ja myślałam zawsze, że tylko Żydzi się mają te obrzezania, a tu się okazuje, że w Ameryce jest to, w Stanach Zjednoczonych jest to bardzo popularne, żeby właśnie obrzezać swoje dzieci. No dobra, to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się trochę uśmialiście albo zainteresowaliście. Mam nadzieję, że będziecie uprawiać bezpieczny seks i że nie będziecie tworzyć toksycznych sytuacji z panami czy z kobietami. Natomiast no de facto jak przyjeżdżacie tutaj do Stanów Zjednoczonych, to też nie sądzę, żebyście mieli jakikolwiek problem z uprawianiem seksu, jeśli mam być szczera, bo możliwości jest wiele, ludzi zainteresowanych jest wiele, także good luck. Dobra. Dzięki wielkie za obejrzenie tego szalonego odcinka, ale wiecie, nie mam poprawności politycznej, lubię gadać na każdy temat, także już za późno, by przepraszać za to, że nakręciłam ten odcinek, skoro obejrzałaś do samego końca. Także na razie, do zobaczenia w kolejnym odcinku Polki w Ameryce. Pa!